Czy wiesz, że w UK możesz wziąć do 7 dni chorobowego bez zwolnienia, a pracodawca ma obowiązek wręczyć ci pisemną umowę najpóźniej w pierwszy dzień twojej pracy? Zbyt piękne by było prawdziwe. Dziś opowiem o prawach pracownika i obowiązkach pracodawcy w UK. Zaczynamy! Okej, wiesz już, że praca w UK jak najbardziej jest, wiesz jak i gdzie jej szukać, a także wiesz, ile tutaj się zarabia. Co dalej? Dziś bierzemy na warsztat prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy w UK, a na deser tradycyjny bonus dla wytrwałych. Jedziemy z tym koksem. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli twoje prawa jako pracownika w UK. Po pierwsze, umowa o pracę. W UK masz obowiązek otrzymać pisemne warunki zatrudnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. I to nie jest jakieś tam, jak się sprawdzisz, to podpiszemy, tylko to jest obowiązek. Żadnych tam, dogadamy się później przy kawce. Po drugie, wynagrodzenie. Obowiązuje National Minimum Living Wage. W 2025 roku jest to kwota 12,21 funta na godzinę dla dorosłego pracownika powyżej 21 roku życia. A zatem jeśli nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej zbajerowałeś swojego szefa, że pracujesz, aby rozwijać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie i spełniać się zawodowo, wtedy HMRC bardzo szybko mu przypomni, że za twoją pracę należy ci się również minimalne wynagrodzenie. Po trzecie, urlop płatny. Minimum to 28 dni, w tym tak zwane święta państwowe, czy też po angielsku bank holiday. Tak mówi ustawa. Nie musisz nikogo zatem przekonywać, że bo ciocia przyjechała z Polski. Wolne ci się po prostu należy. Koniec, kropka. Po czwarte, bezpieczeństwo i higiena pracy. Tak, BHP w UK to świętość. Czasem aż do przesady, ale przynajmniej nikt nie będzie kazał ci wchodzić na drabinę z tekstem tak, trzymaj się mocno, a wszystko będzie dobrze. Po piąte, prawo do przerwy. Jeśli pracujesz ponad 6 godzin, wtedy przysługuje ci minimum 20 minut przerwy. No ale z drugiej strony, ile by tej przerwy nie było, i tak będzie za mało, nieprawdaż? Przy okazji, w Polsce kiedyś popularne było powiedzenie, że nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam. W UK takie coś by nie przeszło, bo tutaj liczy się papier i to najpóźniej od pierwszego dnia. A ty, ile razy słyszałeś, że umowa będzie za miesiąc? Daj znać w komentarzach. A tak w ogóle, jeśli chcesz dowiedzieć się dużo więcej niż tylko prawa pracownika i obowiązki pracodawcy w UK, zapraszam do obejrzenia mojej całej serii pod tytułem Praca w UK 2025. Link do playlisty zostawiam na dole w opisie oraz w rogu ekranu. Dzisiaj w ramach przerywnika parę ogłoszeń. Po pierwsze, jeśli interesuje cię możliwość podjęcia legalnej pracy w UK po Brexicie, przygotowałem dla ciebie specjalny, bezpłatny przewodnik Praca w UK 2025. Znajdziesz w nim praktyczne informacje na temat rynku pracy, formalności oraz różne inne rzeczy, ciekawostki, które być może przydadzą ci się. Jeśli chcesz pobrać mój przewodnik, link zostawiłem w opisie pod tym filmem. Przypominam również, że czekam na twoje pytania do odcinka Q&A. Również pisz w komentarzach, niekoniecznie na temat pracy w UK. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale liczę na twoją pomoc. I tradycyjnie, jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy, koniecznie zostaw łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to ogromna pomoc przy rozwoju mojego kanału. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. A teraz druga strona medalu, czyli obowiązki pracodawcy w UK. Po pierwsze, wypłata na czas i odprowadzanie podatków. Wszystko musi przejść przez system PAYE, a składki na National Insurance muszą być odprowadzane. Żadnych kopert pod stołem, bo w UK koperta to nie bonus, tylko powód, dla którego HMRC może wpaść kiedyś do szefa, ale nie po to, żeby poplotkować przy herbatce, tylko na kontrolę. Po drugie, równe traktowanie. Od 2010 roku obowiązuje Equality Act, czyli zakaz dyskryminacji. Tu nie ma miejsca na tak zwane żarciki, które czasem w Polsce być może przeszłyby jako humor z budowy. Jako tłumacz miałem kiedyś klienta, który kompletnie nie rozumiał, jak poważnie w UK traktuje się kwestię równości. Otóż nazwał on jednego z czarnoskórych współpracowników Murzynek Bambo,
a innym razem próbował mu wręczyć banana. Skończyło się naganą, choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby gość stracił pracę, bo w UK takie numery po prostu nie przechodzą. Krótka piłka. Po trzecie, bezpieczne środowisko pracy. I nie mam tu na myśli BHP, o którym mówiłem wcześniej, czy też kasków na głowie albo innych rzeczy. Tylko atmosferę w biurze. Twój szef nie może się zachowywać jak rozhisteryzowany nastolatek. Krzyki i sarkazm w biurze to nie jest metoda zarządzania, tylko podstawa do problemów prawnych. Z tego co słyszałem, w Polsce bywa różnie. Czasami pewne teksty przechodzą bez reakcji, a niekiedy kończą się burą w biurze. A jak tobie się wydaje? Czy polski pracodawca reaguje tak samo stanowczo na przejawy dyskryminacji, jak jego odpowiednik w UK? Napisz w komentarzach. Ale żeby było fair, to nie działa tylko w jedną stronę. Są też obowiązki pracownika w UK. Po pierwsze, punktualność i uczciwość. W UK spóźnianie się to grzech ciężki. Tutaj tak zwany kwadrans akademicki raczej nie przejdzie. Sam kiedyś pracując w call center dostałem list od przełożonego, w którym było napisane, że w ciągu 1 miesiąca spóźniłem się do pracy aż 5 razy, z czego w 3 przypadkach to spóźnienie wynosiło mniej niż minutę, jedno spóźnienie to były 3, a jedno 6 minut. Jakieś pytania? Po drugie, przestrzeganie zasad i regulaminu pracy. Serio. W UK te zasady pisane są grubymi księgami. I oczywiście nikt ich nie czyta, ale niech ci się zdarzy naruszyć choć jeden jakiś mały przepis i nagle okazuje się, że wszyscy znają wszystkie paragrafy na pamięć. Po trzecie, chorobowe. Masz 7 dni kalendarzowych bez L4. Wystarczy tak zwane self-certification. Dopiero od 8 dnia musisz iść do lekarza po papier. Ale pamiętaj, nie zawsze dostaniesz 100% pensji. Minimum to tak zwane statutory sick pay, czyli jakieś 116 funtów tygodniowo. Być może całego Tesco za to nie wykupisz, ale na podstawowe potrzeby powinno wystarczyć. W Polsce już od pierwszego dnia chorobowego potrzebujesz L4, ale dostajesz 80% pensji. Z kolei w UK może cię nie być w pracy do 7 dni na słowo, ale możesz dostać za to tylko ustawowe minimum. Co jest lepsze? Daj znać w komentarzu. A teraz obiecany bonus dla wytrwałych, bo samo prawo to jedno, ale praktyka to już zupełnie inna bajka. Wielu Polaków w pracy w UK wciąż popełnia te same błędy, jak spóźnianie się, kombinowanie z chorobowym, albo też traktowanie brytyjskich zasad jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A Brytyjczycy naprawdę zwracają na takie rzeczy uwagę. Dla nich zasady są absolutnie święte. Koniec, kropka. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, gdyż nakręcę o tym osobny odcinek. Ale już teraz, jeśli nie chcesz przegapić, kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Będzie ciekawie. Podsumowując, prawa pracownika w UK są jasno opisane i zazwyczaj respektowane. Obowiązki pracodawcy są również pilnowane, tym bardziej, że wszędobylski HMRC stoi nad nimi z kubkiem kawy i nad wszystkim czuwa. Ale pamiętaj, że ty jako pracownik również masz swoje obowiązki. I tak to wszystko stanowi jeden wielki, misterny brytyjski mechanizm, który przynajmniej w teorii, i tu podkreślam słowo przynajmniej, powinien działać bez zarzutu. A czy ty masz jakieś doświadczenia z pracy w UK, ewentualnie w Polsce? Napisz koniecznie w komentarzu, chętnie poczytam i odpowiem. A w następnym filmie bierzemy na tapetę kolejną istotną kwestię, czyli jaki wpływ ma praca w UK na twoją emeryturę i podatki w Polsce. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz dzwoneczek. Wielkie dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cheers!